Cześć kochani, jak zwykle. Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj porozmawiamy? O pasożytach, konkretnie o jednym pasożycie. Przedstawię Wam artykuł, kapitalny artykuł profesora Zalesińskiego, którego już żeście, myślę, zdążyli poznać. Przypomnę tylko, że akurat profesor, doktor, inżynier Jerzy Leszek Zalesiński, biochemik roślin, ekolog, ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie wyżywienia rolnictwa, ekspert Rady Europy, WHO, autor wielu rozwiązań biotechnologicznych dotyczących rolnictwa, pszczelarstwa, leśnictwa, ogrodnictwa itd., itd. I doktor Zaleśnicki napisał w kwartalniku hipoalergiczny przeciekawy artykuł na temat, no właśnie, przywr, na temat przywr, ale słuchajcie, kochani, no temat taki robaczany. Robaki, robaki mogą mieć psy, mogą mieć koty, inne zwierzęta mogą mieć, ale my ludzie w życiu, absolutnie. No, ale a w jaki sposób my możemy się zarobaczyć? No, no dobrze, małe dzieci mogą mieć owsiki, mogą mieć, czyli takie drobne te przepraszam, żyjątka, mogą mieć ewentualnie 20-centymetrową glistę ludzką. Takie dwie, one się tam parzą, kopulują ze sobą, rozmnażają się tak. No, może czasami się ktoś zdarzy, że złapie tasiemca, ale ja, przeciętny człowiek w życiu, nie ma mowy. Tak wielu z nas, kochani, myśli. Ja to traktuję troszeczkę prześmiewczo, wbrew pozorom. Jest to bardzo poważny problem. Nie ma czegoś takiego, że nie mamy pasożytów. Począwszy od mikroskopijnych, mamy włosogłówki, mamy właśnie przywry, które stanowią ogromny problem. I posłuchajcie, mam przed sobą książkę, moją książkę oczywiście, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, a można się uchronić i można wyjść z choroby nowotworowej. I tutaj między innymi, kochani, ja pisałem o tym. Oczywiście to są bardzo, no nie ukrywam, że są to informacje, które zamieszczam w tej książce, często bardzo unikalne, niszowe, i oczywiście, które mogą się spotkać z takim odbiorem ze strony świata medycznego, z takim, wiecie, domyślacie się o co chodzi, ale cały rozdział został tutaj poświęcony pewnemu zagadnieniu. Mikroby powodujące nowotwory, pseudonauka czy prawda? I tutaj chcę od razu powiedzieć, że wielu lekarzy, wielu naukowców, którzy badało ten problem, okazuje się, że mówią o tym, że nowotwory, wiele nowotworów jest spowodowanych obecnością w nas pasożytów. No to jak to? To nie zakwaszenie w takim razie organizmu, nie ta chemia? Tak, to też w pierwszym rzędzie. Ale trzeba od razu powiedzieć, że wszelkie pasożyty, czy to są grzyby, czy to są te właśnie robale różnego rodzaju, uwielbiają w człowieku środowisko zakwaszone. One w tej chwili, wówczas się świetnie mnożą. Uwielbiają to środowisko. Grzyby na przykład traktują żywego człowieka, ale kwaśnego, jako materię martwą, którą należy rozłożyć. I mówią nam, ale ty jesteś martwy. Nie, ale jak krzyczę, ja jestem żywy. Odczep się ode mnie, grzybie. Jakiego grzyba chcesz, grzybie? Tak? Ale one traktują po prostu po swojemu to nasze środowisko. I teraz słuchajcie, w 1967 roku, jeszcze zanim przejdę do tego artykułu profesora Zalesińskiego, niemiecki lekarz, 1967 rok, Alfons Weber, opublikował swoją pracę, książkę w zasadzie o przyczynie raka. I tam wyraźnie, oczywiście ja nie będę tutaj ani cytował, ani opowiadał bardzo szczegółowo, ja tylko pewne wątki naświetlę, o tym, że w ogóle odkrył we krwi, limfie, a także w tkance nowotworowej i w poszczególnych pojedynczych komórkach nowotworowych mikroskopijne małe żyjątka. On nazwał to żyjątka, a później protozoa. Protozoa. I ludzi, którzy byli chorzy na no, nowotwory, którzy mieli te żyjątka w sobie, te protozoa, zaczął leczyć lekami na chininę, na malarię, czyli między innymi chininą lub prymachiną.
zaczął osiągać bardzo dobre rezultaty, zaczął publikować na ten temat i to było w 1967 roku, a w 1968 stracił licencję lekarską i w 1972 roku został zamknięty w szpitalu dla psychicznie chorych. Tak się, takie są metody zwalczania. I to było, słuchajcie, 1972, czyli praktycznie 50 lat temu. I jeżeli ktoś myśli, że sposób postępowania systemu z lekarzami, z naukowcami, którzy mówią prawdę, którzy chcą dojść do jakichś, chcą dojść do przyczyn, że sposób postępowania się zmienił. Nie, nie zmienił się. Wielu lekarzy i naukowców zostało wręcz zamordowanych. Dosłownie wiem, o czym mówię. I teraz, a więc z tym, że później zbadano, że jednak nie jest wariatem, dr Alfons Weber, wypuszczono go ze szpitala i tak dalej, przywrócono mu prawo do wykonywania zawodu i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze w 1928 roku, 1928 rok, niemiecki lekarz dr Wilhelm von Bremer, farmaceuta niemiecki, szef laboratoriów mikrobiologicznych w Berlinie, Dahlem. Tutaj troszeczkę podglądam do mojej książki, bo też nie wszystko przecież, no muszę na pamięć znać. Odkrył we krwi patogen, który nazwał sifonospora polymorfa i który został później sklasyfikowany w 1960 roku jako Corynebacterium parvum, rodzaj tlenowy bakterii gram dodatnich. Zwykle nie są chorobotwórcze, ale w pewnych sytuacjach zaczynają powodować problemy. Bakteria ta powodowała raka wraz ze wzrostem zakwaszenia organizmu. A więc rozumiecie, że trzeba człowieka rozpatrywać bardzo szeroko, a nie tylko zgodnie z procedurami. Dalej. Interesujące bardzo wyniki są badań rosyjskich naukowców, na przykład dr Tamara Jakowlewna Swiszczowa, znana w niemieckojęzycznym obszarze jako Tamara Lebiediewa, dlatego że po prostu po wielu latach pracy w byłym Związku Radzieckim wyjechała do Niemiec, bo w Związku Radzieckim po prostu nie dało się już pracować. Więc w każdym razie w 1989 roku odkryła związek między komórkami nowotworowymi a znanym w ginekologii pierwiotniakiem Trichomonas vaginalis, powodującym rzeźnistkowicę. Już nie będę czytał dalej, powiedzmy, jakichś takich innych historii, różnych innych nazwisk i tak dalej, i tak dalej. Ale w każdym razie doszła dr Lebiediewa do zaskakującego odkrycia, że podstawowe kancerogeny są jednokomórkowymi pasożytami, które istnieją na Ziemi od 800 milionów lat i potrafiły się doskonale przystosować zmieniać po prostu swój jakby ustrój, przystosowywać się do zmiennych warunków, nauczyły się kamuflować jako ludzkie komórki. Zapamiętajcie to zdanie. Te pasożyty nauczyły się kamuflować jako ludzkie komórki i to będzie bardzo ciekawe w kontekście tego, o czym będzie mówił pan profesor Zalesiński, ale to za chwileczkę. I okazało się, że chemioterapeutyki, te wszystkie wynalazki chemiczne, ta biała, żółta i czerwona chemia, czyli czerwony, tak zwany czerwony diabeł, cisplatyna na przykład i tak dalej, w opinii Tamary Lebiediewej przeciwko trichomonadom są nieskuteczne i sprawa załatwiona. I teraz co tam jeszcze? Przykładem zakaźnego charakteru nowotworu jest glejak wielopostaciowy, glioblastoma multiforme. Jego powstanie i rozwój powiązano z wybitnie onkogennymi wirusami. Nie będę tutaj w tej chwili już wymieniał nazw tych wirusów. Wszystko jest w tej mojej po prostu książce. Od razu powiem, że namawiam was i proszę o zamówienie tej książki, dlatego że być może ta książka, treści tu zawarte mogą uratować niejednemu z nas
z was, waszych znajomych, bliskich po prostu życie. Dlatego, że najpierw trzeba mieć wiedzę. A więc tyle na temat tych, wstępnie tych pasożytów, jakie one są, że mamy ich całą masę i że pytanie, czy jesteśmy bezbronni? Nie, bo jeszcze raz powtarzam, pasożyty uwielbiają środowisko zakwaszone, świetnie się wówczas odnajdują tam, mnożą się. Zakwaszone środowisko to jest środowisko, które powoduje spadek mocy układu odpornościowego, nieumiejętność y, wyłapywania tych form pasożytniczych, po prostu tracimy umiejętności, możliwości obrony i sprawa załatwiona. A więc zatrute, zakwaszone, zatoksycznione środowisko sprzyja inwazji pasożytów. I teraz słuchajcie, już udostępniam ekran i pokażę wam, troszeczkę zacytuję oczywiście treści z hipoalergicznych. Ten periodyk już znacie, zresztą mam oddzielną playlistę hipoalergiczni na moim kanale na Barwach Zdrowia. Zachęcam do zaglądania tutaj, wystarczy wygooglować hipoalergiczni. Tu jak zawsze powtarzam wam, że jest tutaj wyszukiwarka taka wewnętrzna, więc wystarczy wpisać na przykład tytuł naszej dzisiejszej audycji i ukaże się cały artykuł. Natomiast jest też taka sprawa, że link do tego artykułu, oryginalnego artykułu wam podam w opisie, więc nie będzie problemu. Więc słuchajcie, niewielka przywra, światowy problem. Profesor, doktor inżynier Jerzy Leszek Zalesiński. Ja oczywiście nie będę tego wszystkiego odczytywał, odczytacie to sobie to, co później dokładnie w wolnym czasie sięgniecie do tego artykułu. Tutaj chcę tylko was zachęcić, żebyście sięgnęli do tego artykułu, do wielu innych. Są wszędzie, nawet nie dostrzeżesz kiedy i jak dostały się do twojego ciała. Zaraz tutaj podświetlę. Żyją w cieniu, żywią się krwią, a gdy dojrzeją, atakują. Jak na tak niewielkie zwierzęta potrafią uczynić w organizmie prawdziwy pogrom. O przywrach, które zaraz po malarii są największym pasożytniczym problemem świata, mówi fizjolog i biochemik Jerzy Leszek Zalesiński. Okazuje się, że faktycznie jest to światowy problem. Przywra schistostoma, czyli inaczej tutaj podświetlam, schisto rozszczepiony i soma ciało. Okazuje się, że na globie ziemskim schistostomą zakażonych jest około 200 milionów ludzi, 20 milionów ciężko choruje, to jest cały jeden kraj. Bułgaria liczy 8 milionów, jeżeli dobrze pamiętam. A 200 tysięcy umiera każdego roku. Pasożyt ten żyje w ludzkich żyłach, karmi się krwią, potrafi przetrwać w ludzkim organizmie nawet 30-40 lat. Tak, zobaczcie, to chciałoby się cholerstwo wygląda. Przepraszam za mocne, coś tutaj mi się niechcący kliknęło. Reklama akurat hipoalergicznych, książka dr Danuty Myłek, fantastycznego lekarza. I teraz co tutaj jeszcze? Przewlekła infekcja przywrą prowadzi do anemii, uszkodzenia jelita, pęcherza moczowego, śledziony, wątroby i najprawdopodobniej z tego co wiem również wielu typów nowotworów. Objawy przede wszystkim symptomami obecności pasożyta w organizmie może być krwista biegunka, kurczowe bóle brzucha, także obfite wewnętrzne krwotoki, niewydolność nerek. U zakażonych dzieci ma miejsce opóźnienie wzrostu rozwoju umysłowego. Osoby starsze zakażone przywrą mają ograniczoną zdolność do wykonywania pracy, co przynosi szkody gospodarce narodowej. O skutkach infekcji przywrą przekonali się żołnierze Chińskiej Republiki Ludowej w 1948 roku, którzy z powodu zakażonej wody zachorowali i z tego względu nie doszło do desantu na Tajwan. No, to jest jakiś pomysł na to, żeby Tajwan, faktycznie dzisiejszy Tajwan, swoją niezależność zachował. No ale mniejsza z tym. Więc słuchajcie, przy braku terapii wydzielane toksyny mogą doprowadzić do śmierci zainfekowanego organizmu człowieka. Nasilone bliznowacenie zasiedlanych przez przywry narządów jest głównym powodem ich uszkodzeń.
I to jest problem. Oczywiście nie będę tutaj odczytywał tego wszystkiego, ale te przywry z gatunku Schistosoma są niezwykle, można byłoby powiedzieć, inteligentne. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że na powierzchni przywry wykryto antygeny naszej własnej grupy krwi AB, AB0 i pozostałych, przytwierdzone do podłoża, sprawiającego niewidzialność pasożyta. Czyli inaczej, przytwierdzone do przywy, wykradzione ludzkie cząsteczki maskują własne cząsteczki pasożyta przed układem odpornościowym człowieka. Przechwytywanie przez przywrę cząsteczek chemicznych, które są nośnikami informacji, pozwalają naszemu organizmowi reagować na infekcję, przynosi pasożytowi korzyść obronną, a szkodę człowiekowi, który nawet nie wie, że żywi swoim ciałem wroga. W dodatku schistostoma za pomocą swoich receptorów zdobywa informacje na temat aktualnej strategii układu odpornościowego człowieka, zanim organizm ludzki zareaguje o broni na pasożyta. Zobaczcie, co się dzieje. I w tym momencie mamy problemy z wątrobą, z pęcherzem, praktycznie ze wszystkimi, słuchajcie, kochani, narządami wewnętrznymi. To jest właśnie problem. Więc według profesora Zalasińskiego za powstawanie trwałych skutków infekcji odpowiedzialne są przede wszystkim jaja, bo te po prostu pasożyty mnożą się, oczywiście wytwarzają masę larw, znaczy wytwarzają masę jaj i później wytwarzają dorosłe osobniki. I teraz, jakie są etapy życia przywry? Jaja schistostomy złożone w ciele zakażonej osoby trafiają do wody z moczem lub kałem. Larwy zakażające ślimaki, miracydie, wylęgają się w wodzie, bo później po prostu zakażone są ślimaki. W ciele ślimaka larwy rozmnażają się i przeobrażają wielokrotnie, ostatecznie powstają formy zakażające człowieka. Uwolnione larwy, cerkarie, wypływają w poszukiwaniu nowych żywicieli, zazwyczaj w środku dnia, by zwiększyć szanse powodzenia. Cerkarie, choć bezzębne, przebijają skórę, przeobrażają się w schistostomę, wnikają do żył. Pojedyncze schistosomule płyną wraz z krwią do wątroby, gdzie łączą się w pary i dojrzewają. Pary robaków migrują pod prąd krwi do odległych miejsc, aby złożyć jaja. Jaja umiejscawiają się w jelitach lub pęcherzu, trafiają do kału lub moczu, rozpoczynają cykl od nowa. I tak się cały czas to wszystko powtarza. Tutaj mamy akurat dziecko, rączka dziecka, jakaś wysypka, nie wiadomo jaka po prostu przyczyna i tak dalej, i tak dalej. I jest powiedziane, że produkty przemiany materii pasożytów osłabiają odporność człowieka, otwierając wrota wielu wirusom, bakteriom. Są też silnymi alergenami, trudnymi do zdiagnozowania. I tu jest ogromny po prostu, słuchajcie, problem. I pytanie, czy da się ją leczyć, tą chorobę, tego pasożyta, czy da się zabić? Okazuje się, zgodnie z tym, co mówi profesor Zalesiński, istnieją leki, które w jednej dawce zwalczają pasożyta. Zaleca się, aby na obszarach zagrożonych schistosomą zażywać je raz do roku. Takim lekiem jest na przykład prazykwantel. Jest to lek, który ma niewiele działań niepożądanych, ale niestety nawroty choroby są częste i zachodzi obawa, że schistosoma uodporni się na ten środek. W wielu krajach, no niestety, higiena, znaczy niestety dla ślimaków, dla przywry, higiena i tępienie ślimaków pomogły ograniczyć zachorowalność. Jednak w ubogich regionach, gdzie trudno czystą wodę, choroba rozprzestrzenia się bez przeszkód. I tutaj następnym problemem, o czym pisze znaczy profesor Zalesiński, jest to, że często medycyna zajmuje się pojedynczym organem. No chora wątroba, leczymy chorą wątrobę. Tymczasem trzeba człowieka potraktować holistycznie, całościowo. A więc widzimy wątrobę, ale nie widzimy innych organów zaatakowanych przez tą chorobę. I wiecie co, tylko takie tutaj trafia mnie zdanie, z którym się kompletnie nie zgadzam. Nie wynika to z braku kompetencji lekarzy,
ale z przyjętych procedur postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, to kto odpowiada za przyjmowanie procedur postępowania diagnostycznego i terapeutycznego? Panie profesorze, z pełnym dla pana szacunkiem, podziękuję za ogromną pracę, którą pan robi. Naprawdę, szapoba. Natomiast z tym zdaniem to się niestety mogę, nie zgadzam się kompletnie. Być może jest to pewien ukłon w stronę systemu medycznego, lekarzy, że no nie jest tak źle, no ale my musimy tutaj postępować zgodnie z procedurami. A kto opracowuje te po prostu procedury? I teraz posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Dobre zaopatrzenie organizmu w egzogenne aminokwasy, egzogenne, czyli dostarczane z zewnątrz, bo są endogenne, wewnętrzne, które organizm wyprodukuje, egzogenne, dostarczane z zewnątrz. Aminokwasy, witaminy, mikroelementy oraz korzystne probiotyki wzmacnia układ immunologiczny, ograniczając podatność na agresję pasożyta. Niepełnowartościowa żywność obniża odporność immunologiczną człowieka na wszelkie ataki ze strony pasożytów. Nasze zaniedbania profilaktyczne dość szybko mogą doprowadzić do niepożądanych następstw chorobowych. A więc słuchajcie, po prostu podstawową naszą obroną jest nasz system odpornościowy. A teraz jak zrobić, żeby on był mocny, silny? Jeżeli obawiam się, mieszkam w okolicach, gdzie jest dużo bardzo nieciekawych, że tak powiem, ludzi, to niestety muszę chodzić ewentualnie na siłownię lub przynajmniej trenować jakieś sztuki walki, żeby z byle, powiedzmy, gościem co załatwić sprawę, dać sobie radę. Przynajmniej strzelić mu parę kopów w bardzo czułe miejsca, szybko umieć i zwiewać. Albo przynajmniej biegać, nauczyć się biegać i być po prostu mieć dobrą kondycję, żeby, bo najlepszą bronią jest na atak, przede wszystkim jest ucieczka. Jak już najlepsza, jeżeli już nie ma możliwości innych, wtedy walczymy. Natomiast lepiej uciekać. Nie bronić się za wszelką cenę, honor, bo nie wypada mi i tak dalej, i tak dalej. Komuś strzelić po prostu tam, gdzie potrzeba, bo to jest najprostszy sposób do tego, żeby ewentualnie przegrać. Jeżeli tylko się da, uciekajmy. A więc znowu układ odpornościowy trzeba zadbać. Trzeba zadbać o odkwaszenie, czyli odtrucie organizmu. Trzeba wzmocnić go. Mówi o tym profesor Zalasiński bardzo wyraźnie. Przecież on mówi o suplementacji. Nie ma innego wyjścia. Słuchajcie, wielu z ludzi może mówić, że już mam pewnego hopla na tym punkcie, ale ja naprawdę wiem, o czym mówię. Dzisiaj mamy takie czasy, że nie da się bez tak zwanych supli żyć. Suplementów bardzo wysokiej jakości, nie tych takich często spotykanych za kilka, kilkanaście złotych, na przykład 100% sok aloesowy. Taki fakt, jak to mówią niektórzy, autentyczny. Miałem znajomego wiele lat temu, akurat kolega, z którym się uczyłem w podstawówce i w szkole średniej później. No i dobrze, wziął w podstawowy program, kompleksowy program zdrowia, gdzie był żel aloesowy, 92% czystego miąższu aloesowego w tym całym napoju, w tym napitku, czyli suplement. A sam żel aloesowy to jest ponad 250 różnego rodzaju składników odkrytych. Roślina najlepiej przebadana pod względem terapeutycznym na całym świecie, jeżeli chodzi, znana od starożytności. No i później po paru miesiącach dzwoni, mówi, że ale wiesz, to nic nie działa, ten twój program kompletnie i tak dalej. Ja mówię, ale przecież ty go nie stosujesz. Wziąłeś na miesiąc i później, no nie, kupowałem aloes. Gdzie kupowałeś aloes? No w sklepie zielarskim. 100% sok z aloesu. Ja mówię, Zbychu. 3% żelu, 96% wody, 1% jakichś jeszcze innych ingrediencji i ma 100% sok. A kto mi zabroni, mnie jako producentowi, nazwać ten sok 100% sokiem? Sokiem to nie jest czysty żel aloesowy. Kompletnie. Więc o czym mowa? Więc słuchajcie, no mówię tutaj o pewnych kompetencjach. Trzeba na pewnych rzeczach się znać. Więc jeżeli dyskutujemy
Ktoś czasami ze mną właśnie dyskutuje w taki mało mądry sposób, no ale proszę pana i tamtaj, no ale mówię, czy pan ma wiedzę, czy pani ma wiedzę na ten temat? To proszę mi przysłać jakieś linki i tak dalej, informacje, ale co one powiedzą panu? Czy pan się na tym zna, czy pan jest ekspertem? Ja jestem. Dzisiaj zajmuję się tymi sprawami ponad 25 lat, więc jestem ekspertem, naprawdę. Tym bardziej, że praktykuję to. Więc nie będę fałszywie skromny i powiem, że nie jestem ekspertem. Jestem, w tej dziedzinie jestem. W Polsce tak niechcący się stało, że faktycznie stałem się ekspertem od kompleksowego programu zdrowia. Od 2012 roku istnieje w Polsce program pracowany przez czeskich lekarzy. Nie myślałem, że akurat się będę tak dobrze znał, ale dzięki tym ludziom, którym pomagałem, którzy dawali mi informację zwrotną, nauczyłem się prosto wielu. A więc chwała właśnie tym ludziom, którzy chcieli o tym mówić. Zresztą słuchajcie, między innymi w tej mojej książce o nowotworach, żeby było jasne, jest chyba opisanych 10 przypadków wyjścia z nowotworów właśnie przez ludzi, którym pomagałem i którzy dali mi papiery, dokumenty medyczne, które mogłem pokserować i tutaj po prostu zawrzeć. A więc po prostu, o czym my mówimy, no, jest pewien poziom kompetencji u każdego, tak? Więc słuchajcie, wracam do artykułu. Profesor Zalesiński naprawdę wie, o czym mówi. Musimy zaopatrywać nasze organizmy w najlepsze produkty odżywcze. Organizm potrzebuje, każda nasza komórka potrzebuje 70 do 90 składników dziennie, plus woda, plus tlen. I mamy żyć jeszcze w dobrej atmosferze, w atmosferze miłości, przyjaźni. Wszystko jest ważne. I teraz, słuchajcie, wracam znowu do tej przywry, bo ta cała przywra jest tylko jakby pretekstem do tego, żeby mówić o problemie pasożytów, nie tylko samej przywry, problemy nie ich diagnozowania, a w jaki sposób można zdiagnozować istnienie tej całej przywry typowymi środkami medycznymi. Jest to bardzo trudne, a więc może zastosujmy metody bioelektroniczne, bo można, bo każda struktura żywa ma swoje własne wibracje. I można tak wyskalować, znaleźć, już wiadomo, że są na przykład częstotliwości po prostu wydzielane, którymi się charakteryzuje przywra, inne pasożyty. Wyskalowane jest to. A więc można poddać się badaniom bioelektronicznym i sprawa załatwiona. Ale tego typu badania są oczywiście traktowane jako jakaś szarlataneria, jakiś rodzaj złodziejstwa, gdzie się wyciąga od ludzi po prostu pieniądze. Oczywiście, że są różni terapeuci, tak samo jak są lekarze i lekarze, nauczyciele, policjanci i policjanci, księża i księża. Różni. Wszystko zależy od kompetencji tych ludzi. A więc jeżeli ktoś ma urządzenie do bioelektronicznej diagnostyki, ewentualnie również bioelektronicznego niszczenia takich pasożytów i jest bardzo dobry w tym, to trzeba te urządzenia po prostu wykorzystywać. Ale w pierwszym rzędzie trzeba zadbać o wysoką moc naszego układu odpornościowego. To nie będzie taki układ chronił tylko przed jednym przeciwnikiem, tylko będzie chronił przed wieloma przeciwnikami, wirusami, bakteriami, pasożytami itd., itd. Kochani, jeszcze raz powtarzam ten artykuł o przywrze. Przywarła przywra. To jest tylko pretekst do tego, bardzo poważny pretekst, żeby naświetlić problem. Raz pasożytów, drugi raz diagnoz, trzeci leczenia, czwarty naszych układów odpornościowych, jak mamy o nie dbać i tak dalej, i tak dalej. Jak mamy siebie traktować. Jesteśmy najcenniejsi dla nas samych. Nie ma żadnej innej cenniejszej istoty niż my sami dla siebie. No, trzeba to zrozumieć. Więc po prostu trzeba zacząć dbać o to nasze ciało, naszą psychikę, nasz umysł, naszego ducha, żeby po prostu być mocnymi.
żeby się nie dać po prostu różnym warunkom życiowym. Trochę się emocjonuję, ale te emocje się wzięły między innymi o właśnie stąd, z nowotworów, z tego, że tutaj też rządzą procedury, wytnij, otrój, spal, bzdury nad bzdurami, od razu mu powiem, otwarcie, bez żadnego ale, bo niech chemia będzie nas załatwiać, nie załatwi naszych nowotworów. Chemia nas załatwia, zwłaszcza tak zwana czerwony diabeł, trzeba o tym mówić. To byłoby na tyle, kochani. Już będę kończył udostępnienie, znaczy zamykam ekran, zatrzymuję udostępnienie. Trochę przy okazji emocji, trochę energii wyszło ze mnie, ale wiecie doskonale dlaczego. To, co robię, naprawdę wiecie doskonale, że to płynie po prostu z serducha, z poziomu serca, bo szalenie mi zależy na tym, żebyśmy byli po prostu zdrowi, żebyśmy byli sprawni. I będę kontynuował te nagrania, o ile mi wszechświat pozwoli. I nie tylko wszechświat, ludzie pozwolą, niektórzy, bo tu chodzi o pewną prawdę. Chodzi o to, żebyście mieli wiedzę, żebyście szukali. Oczywiście też namawiam was do tego, żebyście mi nie wierzyli. Mówię zupełnie poważnie. Chodzi o to, żebyście sprawdzali, szukali zaprzeczeń, szukali potwierdzeń, żebyście byli wolni, żebyście się też nie stali moim niewolnikiem, bo Dąbrowski powiedział. No i co z tego, że Dąbrowski powiedział? No ale lekarz powiedział. Jaki lekarz? No i co z tego, że powiedział? A co, akurat zna akurat tą dziedzinę wiedzy, o której nie ma zazielenionego nawet pojęcia? No i to tylko tytuł decyduje o tym, że jest najmądrzejszy. Ja też napisałem 21 książek, może następne napiszę. Też można powiedzieć, no i co z tego? Ale nie jestem mechanikiem samochodowym, nie znam się na naprawie samochodów. Nie znam się na naprawie komputerów, więc nie będę dyskutował z fachowcem o naprawie komputerów. Dobra, rozpędzam się troszeczkę. Słuchajcie, kochani, e, prośba, jeżeli audycja spodobała Wam się, to proszę jak zwykle o lajki, o subskrypcje, o polecenia, o dalej przesyłanie swoim bliskim, znajomym linków, jakieś informacje. Proszę też zajrzyjcie na moją stronę. Myślę, że tam są bardzo ciekawe książki. Naprawdę się napracowałem nad nimi. To było wiele, wiele lat studiowania, szukania informacji, szukania weryfikacji, zaprzeczeń, potwierdzeń, po prostu, żeby to, co piszę, żeby według mnie było po prostu prawdziwe. No akurat tutaj bardzo ważna książka, dla mnie jest bardzo ważną książką, właśnie o nowotworach. Oby tego było jak najmniej, obyśmy szybko zrozumieli, że to my możemy sobie sami poradzić z tą plagą XXI wieku. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego spotkania.